Cześć, dzisiaj zapraszam Was na prezentację zaawansowanej klawiatury mechanicznej od marki MSI. Będzie to MSI Strike Pro Wireless. Ceny w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę. Będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! No i dzisiaj flagowa klawiatura mechaniczna od marki MSI. Pełnowymiarowa klawiatura, przełączniki mechaniczne, które w dodatku są cichutkie. Sama klawiatura ma też wielowarstwową konstrukcję, jest wygłuszana. Więcej o specyfikacjach powiem Wam za chwilkę. Klawiatura działa też bezprzewodowo. Spójrzmy sobie, co mamy w zestawie i jak wygląda sama klawiatura. Pudełko wygląda dość klasycznie. Mamy informacje o switchach, no i z tyłu troszeczkę więcej marketingu. A w zestawie karta informacyjna, dwustronne narzędzie, ta część do zdejmowania nakładek, a ta do wyjmowania switchy, ponieważ mamy, jak przystało na klawiaturę flagową dobrej marki, także opcję hot swap, a przełączniki są 5-pinowe, więc gniazda też. No i jeszcze taki zestaw. Magnetyczny adapter, przejściówka oraz długi przewód z USB na USB typu C, zabezpieczony oplotem. Ta końcówka działa magnetycznie, jak ją sobie zadokujemy w klawiaturze, to może tam być na stałe, a przyłączamy tylko tą część z przewodem i sobie w wygodny sposób ładujemy. I mamy też taki adapter z pełnym USB tutaj, a z USB-C tutaj. Przydatne rzeczy. Jest opaska do spięcia nadmiaru przewodu. No i ten przewód ma aż 2 metry. Rzadko kiedy zdarzają się tak długie przewody w klawiaturach. Na ogół jest to 1,50 m, 1,80 m, tak więc tutaj mamy dość długi. Jeśli chodzi o elastyczność, to pomimo, że jest dość gruby, no to jest dość elastyczny, a oplot jest naprawdę mocny. Z klawiaturą otrzymujemy także praktyczną podpórkę pod nadgarstki i nie jest to tego typu podpórka, jaką na ogół dostajemy z klawiaturą tak od niechcenia, bo często są to podpórki plastikowe, niewygodne, a tutaj mamy wypełnienie i skórę ekologiczną, znaczek MSI, od spodu elementy antypoślizgowe i oczywiście podpórka przyczepia się magnetycznie, trzyma dość mocno, więc jest to fajne usprawnienie. Jeśli lubicie tego typu gadżety, macie jakieś problemy z nadgarstkami, czy jest Wam po prostu w ten sposób wygodnie, no to tą podpórkę macie w zestawie. Tak więc fajna rzecz, na pewno duży plus. No i sama klawiatura jest pełnowymiarowa, czcionka jest taka dość specyficzna. Mamy logo MSI, sekcję numeryczną, oczywiście możliwość zarządzania efektami LEDów i innymi funkcjami z poziomu klawiatury, ale można to też robić z software'u, który Wam pokażę za chwilkę i wtedy zobaczycie też, jak działa chociażby ten wyświetlacz. Mamy tutaj 3 przyciski do trybów, osobne przełączniki do łączności z donglem, Bluetooth i włącznik LEDów, a tutaj multimedia, czyli duże, wygodne pokrętło, wyłącznik głośności i kontrola multimediów do tyłu, do przodu, play, pauza. Wszystko działa dobrze, sama klawiatura wygląda naprawdę dobrze, tworzywa dobrej jakości, a od spodu wygląda to tak, elementy antypoślizgowe, logo MSI, bardzo dobrej jakości tworzywo, podwyższenia dwustopniowe, małe oraz duże. Jak ją sobie obrócimy, tutaj mamy dongiel do łączności bezprzewodowej oraz włącznik-wyłącznik. Czyli jak podłączymy, ożywają nam LEDy, tu jest element LEDowy, tutaj możemy sterować efektami. Mamy tryb łączności z donglem, mamy tutaj podświetlone, który profil mamy włączony, no i ekranik, o którym będzie więcej za chwilkę. Rzucimy okiem, jak klawiatura wygląda pod względem ergonomii. Mamy zabudowane klawisze, czyli tak zwany non-floating key, solidnej jakości obudowa, ergonomicznie ułożone rzędy klawiszy, sekcja z dodatkowymi przyciskami, które działają bardzo przyjemnie. Ta rolka jest naprawdę duża, nie haczymy tutaj palcami o inne przyciski, jak to bywało w niektórych klawiaturach. Więc jest to zrobione naprawdę dobrze. No i druga część klawiatury również bardzo fajnie. Gniazdo ładowania mamy tutaj. Możemy sobie podpiąć przewód w taki sposób. I teraz odpinamy. Zostaje nam sama końcówka ta magnetyczna. I sobie po prostu to przypinamy i klawiaturę ładujemy, jeśli jest to potrzebne. Tak więc proste i przemyślane rozwiązanie. Sprawdźmy sobie teraz głośność tej klawiatury. Spacja. Enter. I pojedyncze przyciski. I są to przyciski typu Silent, dokładnie przełączniki Keil Midnight Pro Silent Tactile o żywotności 70 milionów kliknięć, natomiast dopisek Tactile oznacza, że o dziwo nie są to przełączniki liniowe, jak to jesteśmy przyzwyczajeni, że jeśli coś jest ciche, to jest liniowe. Tutaj mamy przełączniki bardziej przypominające przełączniki typu Brown z takim lekkim przyhaczeniem przy aktywacji. Więc jest to ciekawe połączenie, sprawdza to się dobrze, klawiatura jest faktycznie cicha. Siła nacisku jest niska, bo 45 gramów, natomiast to przyhaczenie jest
wyraziste. Więc jeśli lubiliście przełączniki typu Brown, to ta klawiatura będzie Wam pasować dosłownie w ciemno. I nakładki mamy wykonane z materiału PBT. Co ciekawe, ta klawiatura ma potężną baterię, ma aż 4200 mAh. No jest spora, więc zmieściło się duże ogniwo. No i to jest taka bateria, jak w niektórych smartfonach nawet jeszcze występują. Dlatego dość mocna. Producent deklaruje, że bez LEDów przy łączności Bluetooth nawet 1500 godzin pracy. Wydaje się bardzo dużo, natomiast jak włączymy na donglu z pełnymi LEDami, no to taki czas pracy spadnie prawdopodobnie do kilkudziesięciu godzin i to maksymalnie. Zobaczmy sobie jeszcze w tej części, jak jest z tymi nakładkami i z wyjmowaniem switchy. Ok, nakładeczki schodzą bardzo lekko. Stabilizatory działają tutaj bardzo dobrze. Spacja, Shift, Enter nie trzęsą się w ogóle na boki. To jest też duży plus. Jakość nakładek jest naprawdę niezła, jak przystało na klawiaturę flagową. Tak wyglądają same przełączniki. Powiem Wam osobiście, już dość dawno nie spotkałem się z klawiaturą na przełącznikach Keil, a to były kiedyś moje ulubione przełączniki. Zobaczmy, jak tutaj będzie z tym wyjmowaniem. Przytrzymuję sobie delikatnie klawiaturę, chwytam we właściwych miejscach. I powiem Wam, że mega leciutko. Jeszcze wyjmiemy drugi dla porównania, czy będzie tak samo fajnie, bo z niektórymi przełącznikami mechanicznymi trzeba się trochę nasiłować, żeby wyszły. Tutaj dosłownie siła jest zerowa, żeby to wyjąć. Każdy sobie z tym poradzi. Wystarczy dobrze chwycić i w odpowiednim miejscu przycisnąć. No i widzimy wyraźnie, że gniazda są tutaj 5-pinowe, a dioda jest na górze przełącznika. No i ok, jeśli przełączniki chcemy zamontować z powrotem, to patrzymy tylko, jak mają magnety, żeby wszystko się zgadzało, żeby nic nie pogiąć. Osadzamy je maksymalnie pionowo do gniazda. Jeśli widzimy, że są dobrze osadzone, wystarczy je takim pewnym ruchem docisnąć, wskakuje i jest na miejscu. Tak samo drugi, cyk, jest przypasowany, dociskam i mamy to. Zakładamy nakładki, jest to też bardzo łatwe, nie potrzeba już do tego żadnych narzędzi. A i przy okazji, jak jeszcze mam spację zdjętą, to zobaczcie sobie, że pod spodem mamy metalową płytę usztywniającą i kolejne warstwy klawiatury. I spacja wraca na miejsce, cyk, i możemy dalej korzystać z klawiatury. Ok, zobaczymy sobie teraz software, który jest dość rozbudowany. Mamy zakładkę klawiatura i moc, gdzie urządzenie może nas informować o niskim poziomie naładowania. Mamy 3 profile. I tak jak sama klawiatura jest bardzo funkcjonalna, to aplikacja jest troszeczkę toporna. Mamy też ustawienia rolki przewijania, kontrola głośności, jasność ekranu i powiększenie ekranu. Są 3 funkcje do wyboru, a przełączać się możemy specjalnym przyciskiem, który jest przy samej rolce. W tym momencie, jak kręcę, mam przełącznik głośności. Jak kliknę, mam na zielono, wtedy mam regulację jasności, a możemy na przykład jasność zastąpić powiększeniem ekranu. Przełączam jeszcze raz, mam znowu głośność. No i tutaj obok przy okazji widzicie przełącznik na Bluetooth, na dongiel, a także przycisk do zmiany efektów LEDów. No i tutaj poniżej mamy 3 kanały łączności Bluetooth, więc przez Bluetooth standardowo możemy połączyć z aż 3 urządzeniami i dlatego ta klawiatura działa przez Bluetooth dłużej. I to znacznie dłużej, ponieważ przez Bluetooth niższe próbkowanie to 125 Hz, a przy donglu lub połączeniu przewodowym to będzie 1000 Hz. No i co z tym tajemniczym ekranikiem? Jest to nic innego jak ekranik stanu, czyli Numlock, Caps Lock, G, czyli tryb gamingowy, FN plus Windows nam to zabiera. I jak podłączę kabelek, to wtedy będzie tutaj ikona ładowania. Tak to właśnie wygląda. Tak więc jest to nic innego jak po prostu zamiast standardowych kontrolek w postaci diody, to mamy taki właśnie ekranik. Natomiast żeby konfigurować sobie LEDy, musimy pobrać moduł Mystic Light. W tej zakładce możemy sobie zapisywać makra. Makr może być nawet 29. Czyli sobie takie makro tworzymy, zapisujemy i wtedy możemy je wrzucić na jakiś przycisk. No i tutaj mam na przykład na Numlocku. Jak sobie naciskam tego Numlocka, to wbija się kombinacja klawiszy, którą zaprogramowałem. Tak to właśnie działa. Przy okazji test anti-ghostingu. Działa tutaj wszystko bardzo szybko w trybie dongla czy przy połączeniu przewodowym. Przy Bluetooth opóźnienia będą nieco większe, natomiast tutaj nie ma w ogóle do czego się przyczepić. Szybki i dynamiczny ruch. No i mamy na bieżąco wskaźnik baterii, ale przejdźmy do konfiguracji podświetlenia, czyli mamy zakładkę Mystic Light, gdzie ponownie mamy profile, mamy funkcję GameSync, gdzie możemy połączyć z konkretnymi grami, Ambient Link, i LEDy możemy wyłączyć i ustawić sobie kilka efektów, gdzie regulujemy jasność. Opcja statyczna może być to multicolor, może być jeden kolor, który sobie wybieramy z palety. Klasyka, czyli oddychanie, 3 tryby prędkości, jasność i kolejne efekty. Cykl kolorów, taka płynna podmiana,
fala, efekt taniec, następnie mamy radar. No powiem Wam, że jest trochę tych efektów, ale nie aż tak dużo jak w niektórych klawiaturach. Wir wodny, ponieważ w niektórych klawiaturach to jest przesadzone, bo efektów mamy po 30-40, to jest za dużo. Horyzont, czyli efekt reaktywny. Są te same efekty, które widzimy w innych klawiaturach, tylko są inne nazwy. Mamy takie rozchodzenie się tego światła i reaktywne jednoklawiszowe, czyli takie klasyczne. No i tryb własny. Natomiast tutaj te LEDy nie są aż tak widoczne poprzez fakt, że same nakładki nie przepuszczają światła. I to powoduje, że te LEDy nie są aż tak dobrze widoczne. Są dość dobrze widoczne też tutaj pod tą rolką, bo to wszystko się świeci. Mamy też światełka tutaj przy tych wszystkich kontrolkach, ale same LEDy są takie bardziej stonowane. Obudowa jest pełna, mamy non-floating key, czyli to światło też nie rozprasza się na boki, na podkładkę, na blat. Gdyby zmienić nakładki na prześwitujące albo nawet na puddingi, do tego światła będzie dużo więcej, bo sama dioda jest dość mocna. I jeszcze kilka ciekawostek, ponieważ mamy też poukrywane dodatkowe funkcje pod różnymi klawiszami. Na przykład pod F1 mamy taki samolocik, natomiast nie jest to tryb samolotowy, a skrót do programu Afterburner od MSI, również ten sam producent, czyli takiego benchmarku, którego ja sam często używam do testów w grach, czyli po prostu jak damy Fn plus F1, odpala nam się MSI Afterburner. Taki ciekawy skrót, natomiast możemy zarządzać LEDami też z tych przycisków, także z kursorów, czyli Fn, regulacja jasności, mamy także tryb własny, możemy zmieniać sobie kolory, prędkość efektu, tak więc też dostęp do wszystkiego mamy praktycznie z odpowiednich dedykowanych klawiszy. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4 Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu. Pełnowymiarowa klawiatura z dodatkowymi przyciskami, mnóstwo przydatnych funkcji, fajna podpórka pod nadgarstki, jakość wykonania na najwyższym poziomie. Jeśli chodzi o aplikację, to tak jak Wam mówiłem w prezentacji, nie do końca przypadła mi do gustu. Zdarza się oprogramowanie, które jest bardziej intuicyjne, przystępne. Tutaj na przykład do LEDów musimy pobrać osobny moduł, ale generalnie da się z tego wszystkiego korzystać. Tak więc gdyby ta klawiatura Was zainteresowała, to ceny macie w linkach w opisie filmu, także promocje i po prostu najniższe ceny dostępne w polskich sklepach. Jeśli się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Napiszcie komentarz, co sądzicie o tej klawiaturze. Warto też film udostępnić i subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.